50 km, 700 metrów w górę i 2 księżniczki, które mnie uratowały. Dziś zrobimy moją wersję z Piskiej Pętli. Zobaczycie Tatry, jakich nie znacie, i największą rzeźnię na 10% podjeździe, który prawie mnie zabił. Będzie grubo, a na koniec praktyczne info i kilka rad, także oglądajcie do końca. Wietrzymy Płocka obornikiem! Spisz. Kraina, którą od Podhala dzieli tylko rzeka Białka, a etnicznie to Tygiel. Słowiocy, Polocy, Niemcy, Rusini i każdy coś tu przyniósł. Chcę poczuć ten Spisz i sprawdzić, co tu jest takiego wyjątkowego. Śniadanko. I taki piękny widoczek. Tam jest zamek czorsztyński, tam jest zamek w Miedzicy, no i mamy zamek. Parking jest spoko, na kilka samochodów, także fajna miejscóweczka do zaparkowania. 12 stopni jest, kurde, ciepło. W słońcu jest na pewno cieplej, super sprawa i zaraz ruszamy. Godzina 11:57. Po lewej stronie nie widać tutaj z drogi, ale po lewej stronie zalew, w tle zamek czorsztyński, przede mną zamek w Miedzicy. Zamek stoi tu od XIV wieku, ale mnie bardziej interesuje to, co działo się kiedyś we wsiach. Na przykład w Miedzicy, gdzie pod koniec karnawału ruszał kuń. Kawalerowie przebierali się za cyganki, grali, śpiewali i smarowali ludzi sadzą. A potem zabierali z domów różne sprzęty, które trzeba było odkupić. Liczę, że będzie piękna przygoda. Na początek trasy wymyśliłem sobie, że ruszę na punkt widokowy. Pamiętałem go z Ultra Janosika, którego biegłem kilka lat temu. I muszę stwierdzić, że pomysł okazał się super, ale podjazd nie był zbyt delikatny, szczególnie na początku wyprawy. Kamera tego nie oddaje, to był cios. Po paru minutach już czułem, że dostanę po pęcinach. Oj, przewentylowaliśmy Płocka. O. Co za widok przepiękny. Zamek w Czorsztynie prezentuje się naprawdę kapitalnie. A tam też widać jezioro. Znaczy zalew, Stamą. Chyba udało mi się osiągnąć kompromis, jeśli chodzi o aparat, bo chcę mieć go zawsze pod ręką i niezawodny Peak Designa uchwyt się sprawdza. Obiektyw jest co prawda malutki, bo ma 30 mm, ale w sumie po co na rower brać jakąś większą kobyłę? No pewnie, żeby się przydały zasięgi, ale myślałem, że będę musiał gdzieś kupować tą sakwę, żeby sobie sięgać, ale tu wystarczy, bo ja i tak będę jeździł z plecakiem, także gicior. Zapowiada się przepiękna wycieczka. Przede mną piękny widok. Muszę, wiecie co, uważać, żeby tu nie wyrżnąć, kurde, całkowicie na twarz. No jest po prostu cudowny. Cudowne te widoki. No sielsko, dobra, kończę, bo to już ślisko. Jestem na żółto ubrany, to te robaki mnie tu, kurde, będą atakowały. A jak biegło się tędy, powiem wam. Ultra Janosika zresztą. No, to jest fragment Velo Czorsztyn. Kolejny punkt to typowy spontan. Tama na Zalewie Czorsztyńskim. Nigdy nie mogę sobie jej odpuścić. Warto wiedzieć, że przy pełnym stanie wody w okolicy zapory głębokość zbiornika dochodzi nawet do około 50 metrów. Nie można sobie odmówić takiego fajnego widoku. Zameczek ślicznie wygląda. Robimy zdjęcia. No i zobaczcie. Pięknie zamek się prezentuje. Patrzcie. Tam w tle, w oddali Czorsztyn.
wam, zobaczcie, mapa pokazuje skręć w prawo. No i gdzie ja mam tu skręcić w prawo? A, tu! No tu nie tym rowerem. No to ta droga, którą wymyślił, czy w sumie ja wymyśliłem, no to ten przejazd akurat ponad możliwości mojego roweru. No, ale dojedziemy na dół i pojedziemy normalnie drogą. No kurczę, tak gorąco, że musiałem zdjąć bluzę. Że na spokojnie można by było zapychać, że na spokojnie można by było zapychać na krótko. No i wyjeżdżamy z Niedzicy, 700 lat i teraz kierunek Koćwin. Zmieniłem mapę trochę na mapę samochodową, żeby mnie gdzieś tam nie pchał po krzorach jakoś wybitnych. No i mam nadzieję, że uda się objechać trasę, którą zaplanowałem. Tutaj mamy lewiatan taki duży. No, także jakby coś, to można sobie spokojnie zjechać i zjeść. Coś kupić do picia. W pewnym momencie liczę na żabę, żeby sobie coś na obiad wciągnąć. A tu po lewej stronie próbka takiej architektury, bardzo ciekawej. Dom pomalowany. Coś jak w miejscu, do którego jedziemy. No przepiękna panorama przede mną. Teatr. Kapitalnie to wygląda. Myślę, że dzisiaj widoki będą nieprawdopodobne, także jaram się. A my sobie tutaj spróbujemy ująć. O! Chodzi o tamten widok, tam. Powiem wam, że już dawno się tyle nie nawdychałem obornika. No, mega fajnie. Kurde, ale czas. Kacwin. Jeszcze jest przyjemnie, jeszcze nogi są lekkie. 700 lat, czyli tyle co Niedzica. Sama wieś jest spokojna, z ciekawą zabudową i pięknymi widokami. Są tu stare kaplice, młyn i jedyne w Polsce sypańce, czyli dawne spichlerze, w których przechowywano zboże. Po prawej stronie ta wieżyczka tam u góry, nie wiem czy to widać na kamerce, ale ma takie niebieskie barwienia. No ten Kacwin całkiem przyjemny. Budynek szkoły, patrzcie, starej szkoły w Kacwinie. Nieźle. Zobaczcie tylko jakie ładne domy. Miniemy się tu z gościem. No kurczę, to tak wygląda. Pewnie to jest nowy budynek, no ale powiem wam, że kurczę, według mnie, no to tu był młyn. No. No i jeszcze raz, a tutaj będzie się ładnie prezentował ten domek. To już pustostan, taki dworkowaty trochę. Ciekawe co tutaj było. Mam wrażenie, że do Łapszany to będzie taka wspina, a potem już tak będzie trochę łatwiej. No. Chociaż powiem wam, że kurczę, lekarz, u którego byłem wczoraj, chodzący taki mocno po górach, trochę mnie nastraszył, bo powiedział, że tu jest niezłe przewyższenie, jak się jedzie przez Osturnię. Ciekawe, czy się mylił. Kacwin za mną, więc ruszam na granicę. No i wjeżdżamy na drogę, która jest tylko dla rowerów, no i dla mieszkańców, prawda? Ale widok przede mną, jak troszkę się bardziej pokażę, no to wam pokażę go z aparatu. Dobra, zjeżdżamy, bo tu jest przepiękny widok. Czad, szkoda nie stanąć. Tutaj jak ktoś by chciał, ja przeczytałem tyłki chawiarskie, a to tylki, no to można się udać do góry takim szlakiem, my ciśniemy tam na dół. No to jesteśmy na Słowacji. Cykloturystyczna mapa.
i trasy, jakie można przejechać. Myśmy stamtąd przyjechali, a jedziemy tam. No, takie widoki se średnie, widzicie. Znaczy widoki tam generalnie piękne, ale to jakiś PGR pewno. Ale powiem wam, nie chcę nic gadać, żeby ktoś się nie poczuł jakiś urażony, no ale taka prawda, że na Słowacji no jednak jest inaczej niż u nas. W sensie tak jakbyśmy się przenieśli do lat 90. gdzieś. Dobra, zjechaliśmy na te niepotrzebnie. Spokój, zapach jesieni, a ja wjeżdżam do Osturni. To najdłuższa wieś potokowa na Słowacji. Wygląda jak skansen, ale żyje. Troszkę się ubrałem, bo chłodno, ale druga rzecz to też jest taka, że wiecie co, że po prostu lepiej mnie widać. O, tam jest domek piękny. Zajedziemy sobie, a co? Zobaczcie, rezerwat, pamiątkowa rezerwacja ludowej architektury. No ładnie to wygląda. Spójrzcie. O kurczę, patrzcie jaki pies. O cholera. Żeby nie wyleciał tylko. Te domy budowano na kamiennej podmurówce z gątem, na stromych dachach i charakterystycznymi, malowanymi okiennicami. Praktycznie i pięknie zarazem. We wsi słychać też jeszcze miejscową gwarę, osturniańską. To część tej rusińskiej historii Spisza. O, tutaj jak ładnie. A tu by się porobiło fotek, powiem wam, takich artystycznych całkiem. Dym z kominów, jakiś taki dziwny, taki słodkawy zapach. Jak wiecie co to jest i z czego to się bierze, to dajcie znać, bo to ciekawe. No, bardzo mi się ten styl podoba, tym bardziej, że zachowują ten styl, budując nowe. Niezłe jaja, no. Myślę, że to nie posągi, bo jeden szczekał i się ruszyło, poszedł, a drugi taki duży, no też jest wielki. Spadamy tą drugą mańką. Osturnia to cudo, ale to właśnie tu zaczynają się dla mnie dożynki. Prawdziwa wyrypa na 3 km i 10%. No i dobra, troszkę zmiana planów, bo tam bym nie podjechał rowerem, więc jadę drogą dla samochodów, także będzie mocniej. Zobaczymy na wykresie, ile tam przewyższenia dzisiaj się zrobi. Do Łapszanki mamy 3 km, także niedaleko. No, nie wiem, czy nie będziemy pchali. No ciężko. Mega. Mocno już czuję. Przejechane mamy 28 km, ale tych przewyższeń się uzbierało. Praca cały czas w tej 4. strefie, tak, czy 5. Wow. No większość, myślę, że wykres będzie ciekawy. To jest no to jest fest. Wjazd. No nie wiem, czy spinning wejdzie w sobotę. Jeszcze po EKG wysiłkowym. Jutro. Ja pierdolę. O nie, tam jeszcze. O, masakra. O, grubo. No z Osturni do Łapszanki to są dożynki po prostu. Polazłbym tam, ale uwierzcie mi, nie mam siły na to, więc musimy się zadowolić tym widokiem. Proszę. Rower zostawiłem tu. Trzeba po niego iść i jedziemy już do Łapszanki. To może to miał na myśli ten doktor, kurde, że jest mocno. I że szacun, jak ktoś to przejedzie. Dlatego ja nie jestem przeciwny elektrykom, bo
ludzie, którzy nie są w stanie jechać rowerem, nigdy by ze względu, nie wiem, no dowolną rzecz, no może im się nie chce, a tak to im się zachce. I to jest podstawa. Znowu pod górę, ciężki temat. Byłem pewien, że rower zmienił się w betonowy walec. Tętno szalało, a ja liczyłem sekundy do końca wzniesienia. Warto wiedzieć, że na Spiszu w Wigilię przestrzegano wielu zasad. Jako Wilio taki rok powtarzano. Nie można się było sprzeczać ani nic oddawać. A jeśli pierwszy w progu stanął młody chłopak, to znak, że dom będzie miał powodzenie. Jest ogień, powiem wam. Ja już widzę takie miejsce, gdzie jak biegłem Ultra Janosika, to tam dobiegliśmy i tam był punkt odżywczy, także ja już wiem, że później będzie dużo z górki, także jest mega, ale sobie pierwsze popatrzymy na Łapszance, zobaczymy jak tam ładnie to wygląda, zrobimy parę zdjęć, no i będzie fajnie, no. Katorga się kończy. 163 mamy. Ostatnia strefa. Wreszcie Łapszanka i piękna panorama Tatr. Mam wrażenie, że wszyscy ją znają. Ale tu zawsze jest inaczej. Choć miejsce to samo. Byłem tu wiele razy. No jak widać, no to pogoda się robi dla koneserów. Czyli troszeczkę się potwierdza to moje takie z doświadczenia wzięte, że jak jest jeden dzień pogody i gdzieś tam kolejnego dnia ma padać, to ta druga połowa dnia, tego dnia, gdzie pokazują w pogodzie, że ma być fajnie, no to może być średnio. Tego śniegu jeszcze nie ma tak wiele, albo stopniał, albo nie napadał jeszcze. No ale i tak jest. O tutaj, z tej strony chmurki. Tam już widzicie, tam już się kotłuje. No ładnie wyglądają te chmury. Znaczy to światło przebijające się przez chmury. Łapszanka zawsze w cenie. Przyjemnie jest. Owieczki. Z Łapszanki zjeżdżam na dół. Ponad 4 dychy na liczniku. Marzę, żeby hamulce dały rady. Zjazd do Łap Śniżnych to znajome drogi. Wiele razy je przemierzałem. No pizga nie z tej ziemi. Zimno cholera. Ta końcowa to już pogoda się popsuła. 14 km. Jesteśmy w miejscowości Łapsze Wyżne. Dajcie żabę jakąś, kurde, bym se zjadł coś. Końcowa jest, jak było gorąco, tak jest zimno, po prostu przeraźliwe. Teraz sił było coraz mniej. Kryzys może nie przyszedł nagle, ale przyszedł. Na ratunek przybyły 2 princessy i izotonik. Najlepszy posiłek świata. Bo nie zawsze wygrywa ten, kto ma najlepszą formę. Czasem ten, kto znajdzie otwarty sklep. A teraz praktyczne informacje i moje subiektywne rady. Spiska pętla nie jest łatwa. Uczy pokory i planowania. Ja wystartowałem trochę za późno. Poranne mgły, złote światło, wszystko wyglądało bajkowo, ale jakbym nie kłócił się z nawigacją, to na miejscu startu byłbym 30 minut wcześniej. A tak, wypad kończyłem o zmierzchu. Druga rzecz, jedzenie. Po drodze jest mało sklepów, choć co trafisz, bierz. Stacje są, ale ja trafiłem na nie tylko na początku i na końcu trasy. W Osturni był sklep, ale zamknięty. Więc jeśli nie chcecie konać tak jak ja, zabierzcie coś z domu. Jeśli chodzi o ubranie, to sprawa jest złożona. Raz było mi bardzo gorąco, a raz bardzo zimno. Ale jest pewne. Zjazd z Łapszanki jest piękny, jednak pieruńsko pizga złem. Weźcie coś ciepłego, nawet jeżeli świeci słońce. Czwarta sprawa to nawigacja. W niektórych miejscach zasięg potrafi zniknąć. Zróbcie kopię trasy offline. Serio, oszczędzi nerwów i kilometrów. Jak jedziecie od strony Nowego Targu i na rondzie będziecie na Niedzicę skręcać, to żeby zaparkować, no to wypadałoby nawrócić. I zaraz za parkingiem jest taka możliwość, taka niby tam, nie wiem czy to jest jakieś łódki tam są, coś takiego. Jest taka możliwość, że są po prostu linia przerywana i można sobie pyknąć i zrobić nawrotkę. Także nie trzeba kombinować i łamać przepisów, bo wiadomo jak to jest. I ostatnia rzecz to olbrzymi plus dla spotkanych kierowców. Na całej trasie nie miałem żadnego nieprzyjemnego momentu, także szacun. Jeśli lubicie trasy z charakterem, to te filmy na pewno Was zainteresują. Ciao!